This night is magical, and we're all so very young. We don't care about the lights. Sinners hide, sinners hide, sinners hide. This is the sinners hide, sinners hide, sinners hide. This is the sinners heist. Siemanko wszystkim, nazywam się Mateusz Odrzyguść, jednak w środowisku freestyle'owym mówią na mnie Lotar. Futbol freestylem zajmuję się od 10 lat, zacząłem w czerwcu 2008 roku. Moimi pierwszymi zawodami był turniej w Jaktorowie, który bardzo miło wspominam. Naprawdę spotkałem się tam z mega fajnym przyjęciem, szczególnie zawodników, którzy byli bardziej doświadczeni. I myślę, że właśnie ten turniej, mniej więcej rok później, kiedy zacząłem trenować freestyle, był taki przełomowy i utwierdził mnie w tym, że warto w tym siedzieć i spotykać ludzi właśnie takich jak wy. Widziałeś, co ty robi? Pierwszy ATW wykonałem jeszcze grając w piłkę w klubie, zanim zacząłem trenować futbol freestyle, to pewne. Dlaczego zacząłem? Tutaj nie będę oryginalny, a raczej tak jak większość po prostu reklamy Nike, reklamy innych firm. Właśnie też z wykorzystaniem wizerunku piłkarzy, którzy robili triki freestyle'owe, triki piłkarskie też w sumie. Poza tym forum LG, oczywiście Tomek i Łukasz, którzy tworzyli serię poradników, które były pomocne dla naprawdę wielu osób na starcie freestylu i chyba nadal krążą po sieci. No jeśli chodzi o start mojego free, no to było to dość późno, bo zacząłem w wieku 18 lat, więc jeśli myślisz, że mając 15 czy 16 lat jest już dla ciebie za późno, bo jest tylu młodych graczy, no to jednak jest naprawdę dużo przykładów osób, które zaczynają nawet później niż ja. Chyba Azun zaczynał w wieku 19 lat, no ale są też przykłady takie jak Spinny Winnie z USA, który ma już ponad chyba 40, a świetnie sobie radzi i ciągle czuje klimat. No jeśli chodzi o ekipy freestyle'owe, w jakich brałem udział, w jakich w zasadzie, które w zasadzie współtworzyłem, czy byłem w nich, no to na starcie oczywiście RFT, czyli Radzin Freestyle Team, który prowadziłem z Adrianem Kiewlem na samym początku właśnie freestylu. Następnie ekipa Soccer Art ze Zdzichem i Edkiem, którą prowadziliśmy przez około 2 lata. Później ta grupa trochę się rozpadła, chłopaki stworzyli B-Freestyle, ja poszedłem na bok. No i teraz tak naprawdę Airstyle już od 2014, jeśli dobrze pamiętam, dołączyłem do ekipy. Na pewno myślę, że to była świetna decyzja, naprawdę dobrze się dogadujemy w ekipie, każdy z nas ma jakąś inną umiejętność i wzajemnie staramy się uzupełniać. Jednym z naszych takich najważniejszych momentów na pewno był półfinałowy występ w programie Mam Talent 2 lata temu. Poza tym staramy się czynnie zawsze brać udział w zawodach, czy to w formie aktywnej, czyli startowania w nich, czy też sędziowania, czy prowadzenia imprez. I w zasadzie staramy się uświetniać swoją osobą, swoją jakby grupą na różne sposoby to, co się dzieje w świecie free. Staramy się też tworzyć turnieje, między innymi turniej Playpana, który w tym roku również wraca. No i cóż, no, życie toczy się dalej. Airstyle Crew. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które mi przeszkadzają, może nie tyle przeszkadzają, ale na pewno gdzieś tam mnie kują, no to jednak te systemy pojedynków i turniejów. Tak naprawdę sport ma naprawdę mało lat i wydaje mi się, że jesteśmy zbyt
zbyt bardzo zaangażowani w system, który obecnie jest najpopularniejszy, czyli 3 wejścia po 30 sekund. I myślę, że powinniśmy testować różne inne konfiguracje, sprawdzać inne zasady, po prostu znaleźć coś, co będzie może lepsze. Niekoniecznie musi być lepsze, ale no, jeśli nie sprawdzimy czegoś takiego, no to może być różnie. Za co można pochwalić młodych, a jakie błędy popełniają? Raczej tutaj nie chciałbym oceniać, bo każdy zaczyna z jakąś myślą i idzie swoją drogą, ma jakieś wartości, które go kierują w którymś kierunku. I myślę, że tutaj swoboda to przede wszystkim to, co powinno przyświecać freestylerom. Myślę, że zawodnicy powinni starać się tworzyć swoje rzeczy, oczywiście inspirować się swoimi idolami, ale także właśnie mieć tą swoją własną nutkę, no mieć to coś we freestylu, co pozwoli, że dzięki temu zostaną zapamiętani. I wiadomo, na początku musimy opanować podstawy jakieś, ale z czasem powinniśmy jednak próbować znaleźć taki styl, który nam odpowiada. Co to brzęczy? I myślę, że... Kurczę, no. Pojechali. Myślę, że freestylerzy w obecnych czasach za bardzo starają się też puszować swoje limity. Za bardzo chcemy iść do przodu, zapominając o podstawach, które tak naprawdę wpływają na nasz rozwój w przyszłości. Więc jeśli te podstawy, które pielęgnujemy na początku, będą pielęgnowane odpowiednio, no to później na pewno to zaowocuje. Wspaniałym elementem freestylu, kultury freestylowej były meetingi, których w chwili obecnej jest naprawdę mało. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, na tej miejscowie w sumie, gdzie najczęściej grywałem. No i przyszło naprawdę sporo osób, więc jest to mega dla mnie fan, mega się cieszę po prostu widząc młodych adeptów freestylu w tym miejscu. I myślę, że takich miejsc i takich spotkań powinno być więcej, więc szczerze mówiąc to tego mi brakuje właśnie w obecnym free. No właśnie, to jest też ciekawa kwestia, bo tutaj nie jest zawsze tak kolorowo, jak się wszystkim wydaje, że po prostu wychodzimy z piłką i potrafimy te triki. Na początku naprawdę pamiętam, że trenowałem 5-6 godzin dziennie. Te pierwsze treningi naprawdę mega chciałem po prostu puszować swoje limity, czekować kolejne triki. Z czasem zrozumiałem, że to nie jest klucz. Kolejna sprawa, rozgrzewka, która jest podstawą w każdym sporcie i nie powinniśmy o tym zapominać. Free czy panna? Panna czy free? Kurczę, to są całkowicie dwa inne odczucia. We free jest tak, że naprawdę czuję, że robię to, co chcę. Natomiast jeśli chodzi o pannę, no to jest to pojedynek. I tutaj musisz reagować na przeciwnika, przeciwnik reaguje na ciebie, musisz grać tak, żeby sprowokować go do wystawienia nogi, bądź zrobienia kroku w odpowiednim kierunku. No to jest całkowicie inne uczucie i oba są na pewno fajne, ale jeśli miałbym wybierać, no to jednak freestyle, bo od tego się to wszystko zaczęło. No jak pewnie wiecie, zacząłem teraz trochę działać na YouTubie i chciałbym właśnie pokazać trochę Polsce, czym jest street soccer, bo wiele osób jednak stwierdza, że no nie przydaje nam się to. Freestyle to już nie mówię nawet, ale myślę, że przez właśnie działania tego typu świadomość Polaków, ludzi, którzy nie są w naszym środowisku, się zmieni po prostu na lepsze. Być może ściągnę więcej osób, które będą chciały trenować. Być może ściągnę więcej osób, które będą chciały inwestować w rozwój freestylu i street soccera. Myślę, że to jest ważne, bo pomoże to nie tylko mi, ale osobom, które w przyszłości będą zajmowały się właśnie tymi sportami. No tak, jeśli chodzi o freestyle i radość z freestylu, to nadal jest to temat aktualny. Oczywiście nadal jestem we freestylu, aktywnie staram się uczestniczyć w zawodach i tego typu rzeczach i nadal mam zajawkę i takie momenty jak dzisiaj, właśnie dzisiejszy meeting, no naprawdę to wszystko wraca, mimo że czasem obowiązki, projekty, tego typu rzeczy wytrącają mnie jakby z rytmu freestylowego, to nadal cały czas jest to myśl moja główna. Na tym się skupiam, tym się zajmuję na co dzień, więc gdyby ta zajawka minęła, to
no to po prostu myślę, że przestałbym to robić. No dobra, no to na zakończenie taka złota myśl, że jeśli chcesz poznawać ludzi, poznawać świat, poznawać siebie przede wszystkim, to myślę, że warto zacząć grać, ponieważ freestyle naprawdę otwiera dużo możliwości. A jeśli ty nadal zastanawiasz się, czy zacząć freestyle, to mogę śmiało ci polecić to ze względu na to, że rozwijasz siebie, rozwijasz swoje ciało. Nie siedzisz w domu przed komputerem, tylko aktywnie spędzasz czas, przez co jesteś bardziej sprawny. Mało tego, możesz poznawać ludzi, możesz podróżować po świecie, rozwijać swoją osobowość, budować siebie, pokazywać ludziom to, co potrafisz, pokazywać siebie, bo grając freestyle musisz być sobą. Ciao, bambino. Whatever happened to the heart that pumped the passion into the art, the entity that gave you the energy to want to start. Right now, time I'm a battle and doing it in the park, where the mission was expression, not only the top charts. I don't know what happened, wanting to blow rap and you lose soul and passion for the flows and the tracks. Radio's lacking, controlled by fascists, assholes doing damage, but we're gonna take it back. Before beats were 100 G's a pop, all you needed was a tabletop and a beatbox. Hip hop without the b-boy is like shell toes, only having 2 stripes. Hip hop, we're free to fight and graffiti, writing, crying, Tyson, reciting, organizing, revitalizing. I rhyme until the corrupt money making system notice the industry can eventually get served. Breakers and robbers are spinning a revolution through our words. If you really want it, come on get it, cause we got it. I'm honestly paying homage to forgotten pioneers of the culture, giving the propers. Learn, if you wanna earn your stripes, you gotta be able to rock this mic and set ciphers alike. The feeling of putting everything you got in a circle will never be documented in the Coke commercial scene. Incredible.